Dzień zero, Kalnica Przyjechaliśmy do Kalnicy na Słowację na festiwal Bike Fest. Będą tutaj zawody rangi Gold Event, które będą się liczyć do klasyfikacji generalnej slopestyle. Dzisiejsze powołania: Paweł Stachak, Maciek Dobranowski, Dawid Czekaj, Przemek Abramowicz, no i oczywiście kapitan Dawid Godziek. Można powiedzieć, że kadra w pełnym składzie wróciła, bo jest tutaj cała ekipa z Nowej Zelandii. Jest też Paweł Stachak i Maciek Dobranowski, którzy startują w zawodach. Jesteśmy w stanie sobie fajnie podpowiedzieć, coś doradzić i dobrze się bawić po prostu wspólnie podczas treningów. Jest to mój pierwszy taki event i mogę sobie pooglądać w sumie wszystkich prosów ze slopestyle'u, jak jeżdżą, jak trenują, jakie mają podejście do tego wszystkiego. Czemu nie jeździsz? Albo wieje, zmęczony jestem, obolały cały. Tak, jeździłem wczoraj, no. Waliłem się 2 razy. Jak Ci to podoba? A fajnie, bardzo lubię ten tor. Dzień zero. I już wieje. Wieje bardzo. Mam nadzieję, że ostatni raz. W serialu FBI, nie? Że tak? Aha. Continental. Byli tutaj jakieś... Myślę, że koło 11 to było. Dzień zero to był dobry dzień, bo Prawie cały dzień byłem w domu. jutro o 10 zaczynamy sobie trening. Prawdopodobnie nie będzie wiało, więc 1,5 godziny treningu, a potem oglądamy, czy ja oglądam, jak koledzy z Polski startują w prekwalifikacjach, będę kibicował. Patrzcie tam. Dzień pierwszy. Oficjalnie, od rana tu jesteśmy. Dzisiaj się nie siedzi, dzisiaj się kibicuje. A jakie jest motto naklejek? Brać i naklejać. Cia. Jesteśmy blisko Polski, więc trip był niedaleki samochodem. Jest dużo Polaków, więc w sumie jest fajna atmosfera, taka swojska, bym powiedział. Zaczynamy dzień kolejny. Dzień kolejny. Paweł znowu mówi do tego dziwnego urządzenia. Jedna rada dzisiaj. Przede wszystkim uśmiech. No i gramy! Moi drodzy, zamówiłem właśnie tobogana od Dawida i na niego czekam. Nie jest to BT Projekt Pump Track, ale... Kawał pump tracka. Go Dave, let's go! Jest dzień pierwszy i po prostu zaczynamy trening od najłatwiejszych rzeczy. Trochę wieje, więc jeżdżenie na łatwiejszych rzeczach, gdzie nie przeszkadza wiatr, jest spoko. No i można sobie tutaj porozkminiać coś ciekawego. Dawid chce zrobić tutaj manuala. Zrobić manuala tam po górze i tutaj w dół, cyk. So easy eigentlich, Będzie fajnie. Szczerze powiedziawszy, to oprócz Polaków w sumie prawie nikt nie jeździ, nie? Jakby oni się chyba albo boją, albo nie chcą bawić, nie? A my się bawimy tak, nie? Tak. No i dzięki, że zgadliście, co to jest LWG. Lewo w górę, pozdro. Slope style. Windy style. Tutaj się rozpoczyna cała zabawa. Początek trasy. Najeżdża się na tego małego dropa. 1,50 m. Drop jest tak mały, że aż nie omieszkam skoczyć z niego z footplanu. Trzeba mega hamować. Czy Paweł zrobi truje? O nie, zrobił.
Próba Bonera numer początkowy. Wieje cały Boży czas. Chyba chill, nie? Spoko, no. Ja trochę zgłodniałem. Jest fajnie, nie jest źle. Boner działa, ale nie ma sensu tu siedzieć, bo trochę wieje, trochę jest ciepło. Idziemy na triolsy. Odpowietrzyć trzeba hamulce, bo coś zapowietrzone. Because Wujek probably needs it too, no? Would be nice. Wait a bit. Oh, or where? Nic nie rozumiem po angielsku, więc nie mam pojęcia, nie? Były jakieś pieniądze, są strzykawki, to chyba nie jest content na YouTube'a, tak mi się wydaje. Szacun. Wieje bardzo, więc nie da się jeździć na dużych hopach, także przenieśliśmy się na triolsy. Orkiestra grać. Fajne hopeczki. Takie małe, ale nie podbijają. Nie trzeba jakoś bardzo wciskać, ale trochę trzeba wciskać. Trochę techniczne, ale nie za bardzo. No i się jeździ w kółko, więc nie trzeba za dużo podchodzić. Z powrotem na speedboxa. 10 na 10. Ukryłem się w krzakach i czekam na Dawida, aż pojedzie na triolsach. Pięknie, jak się bawią, Jana. O, mam zakwasę na dupie z podchodzenia po tej górce. Volkswagen Golf, właściciel groźny. Kółka, bramka, gol. Motto się trzyma, dobrze. Co, nagramy klip jak ten? Stok, Jak ktoś otwiera drzwi do hotelu, a ja wyjeżdżam i robię bara ze schodów? Mega, znajdź sobie kumpla i idźcie nagrać. Niech powie tam dzień drugi czy coś i miał. Dzień drugi czy coś, miał. Jest pod moim plecakiem, więc uwaga, na 3-4. Jest za drugim plecakiem, patrz. Jaki krecik malutki. Boże. Co ty gadasz? Inny. To jest bober, to nie jest krek. Mały bober? Patrz jaki ma ogon. Mini bober. Bo one tu gryzą te drzewa i drzewa się walą. Dzisiaj mamy pytania z Instagrama Dawaj Dawid. Jakie były twoje pierwsze ochraniacze? Proszę bardzo, to są moje pierwsze ochraniacze, które wyciągnąłem z ochraniaczy KRK Protection. W całości to tamte ochraniacze KRK Protection były, które były moimi pierwszymi na piszczele, no i z tamtych ochraniaczy wyciągłem wkładki i ciągle te wkładki używam. Fajna ciekawostka. A propos KRK, przechodzimy do Krakowa. Chodźcie. Ubierasz już ochraniacze? Zobaczcie, Nie dżyberskie. szerokie spodnie. Lubisz jeździć na rowerze? Jeździć? Nie. Będziesz kiedyś na szosie jeździł? Nie, raczej nie. Dzięki, cześć. Proszę bardzo. A truskawkę czy by dziecku dał? Napiszcie w komentarzach, czy dalibyście dziecku truskawkę, bo ja osobiście nie. Gdybyś miał zapomnieć jeden trik i nauczyć się go na nowo, to jaki byłby te trik i dlaczego? Może 3-6 double bar suicide, bo nauczyłem się go, bo wszedł z pierwszej, to może dlatego. Okej. A jakbyś miał wybrać inny sport niż rower i być w nim pro, jaki byłby to sport? Frisking. Prawdopodobnie w końcu jest dzień numer 1, bo wczoraj był dzień numer 0.1, bo nadal nie było jazdy. No i nic, ja jeżdżę na rowerze, dobrze się bawię, wczuwam się w tor i prawdopodobnie będę musiał robić grube triki, żeby przygotować się do kwalifikacji. Chodźcie, coś wam pokażę. Chodźcie. Kliknijcie. Jesteśmy tu trzeci dzień, ale dla niektórych jest to dzień pierwszy. Dla wystawców na przykład. Robi się gęsto. Czuć w powietrzu zapach dużej publiczności. Czuć zapach smaru rowerowego. Słychać pracujące zawieszenia. Zaczyna się coś dziać w końcu. Ekpark Kalnika. W końcu zaczyna się poważna jazda na rowerze. Jadą.
Piłeczka będzie gonić. Sometimes feels like I'm on my own now. Life got slow down, trying to go solo. Summertime windows roll down. Yeah, let me roll round. Smoke and love, what's the lowdown? Trying to blow now, wanna make family so proud. I can that's what no sound. Ludzie dzisiaj jeżdżą, bardzo się cieszę z tego względu. Pamiętajcie, że nieważne jak, nieważne na czym, najważniejsze, żebyście jeździli i dobrze się bawili, bo to jest jakby kwintesencja tego wszystkiego, no i Jeśli chodzi o przeszkody, to na początku mamy dropa malutkiego, 1,5 metra wysokości. On prowadzi na Bonera. Później jest banda, pierwsza hopa, banda. Wszystko jest na takim dość dużym nachyleniu, więc jest zakręcony ten tor. Po drugiej hopie jest quarterpipe, taki mega pionowy, z dużym lądowaniem. I później najeżdżam na dropa. Dość duży drop, pewnie tak z 4-5 metrów w dół i do przodu dość dużo, trzeba szybko jechać. Banda, przelotówka, no i na ostatnią hopę. Tam jest fajne jakieś nowe wybicie, fajnie wszystkie hopy wyszejpowane, więc przyjemnie nawet pojeździć bez trików, jakby nie myśląc o zawodach, to jest bardzo przyjemnie po prostu polatać sobie na tym torze. I wszystko działa naprawdę fajnie, także shaperzy zrobili dobrą robotę. Do tego jeszcze ostatnia hopa została troszeczkę zmieniona, bo wleciał lepszy kicker stalowy. Także tor naprawdę jest dobrze przygotowany i w sumie chyba spełnia wymagania pod zawody Gold. widać, że to jest ogromne. Drop ma, nie wiem, 5 metrów. No raczej tam nie można sobie pozwolić na żaden błąd. Pierwszy flipek zawsze straszny. Dobra muzyczka, dobra pogoda, dobre triki nawet. Prawie wszystko sobie zrobiłem. Chciałem się spiąć takie power hour, żeby się za bardzo nie zmęczyć, tylko szybko porobić co trzeba. Dane pobrane. No i tak no. Jakiej muzyki byś chciał posłuchać podczas przejazdu? Pach, pach. Jedna idzie pach, pach, druga idzie nyny. Druga faza treningów porannych, odpoczęliśmy chwilę. Paweł ma tam jakąś rozkminę na grube triki, a może też bym coś ciachnął jeszcze. Kiero, 2 słowa. Idziemy po truskawkę. Nie, ale nie dla dziecka. Nie, Co będzie, co będzie? No mam nadzieję, że 2 salto zrobię na turbo twardej hopie. Stresuję się trochę, ale chcę to odhaczyć teraz, żeby przejść to miejsce. No, lejtowo. Będę czekał na dole i kibicował i trzymał kciuki. Supera. Tak, bo to było tak, ja tak nie mogłem. wideo analiza. Kurde no. Będzie sobie 3 kurwy od razu chyba, nie? Proszę Państwa, nie ma żartów, dzika karta zgarnięta, dzisiaj jedziemy w quali, więc jakiś przejazd trzeba ulepić. No, fajnie jest, cyk. Rozkład jazdy jest tutaj bardzo elastyczny ponownie. Dostosowujemy się do pogody, jak to w stop-stylu. Więc prawdopodobnie dzisiaj będziemy mieć jeden przejazd kwalifikacyjny, a jutro rano drugi przejazd kwalifikacyjny. I prawdopodobnie jak wszystko pójdzie tak źle, jak sobie myślą, to może nie być finału, więc te przejazdy kwalifikacyjne podzielone na 2 dni będą już przejazdami finałowymi. Więc ten kontest to będzie jedna wielka loteria, coś czuło. Ogólnie zawody slopestyle'owe są znane z tego, że czasami organizacja jest chaotyczna. Nie wiadomo było, czy są 2 przejazdy eliminacyjne, czy 1, czy może z tego zostanie wyłoniony jakby zwycięzca, bo nie będzie finałów. No tak to mniej więcej wygląda. Nikt nie wie, co jest 5. Wiele tutaj dzisiaj jest niewiadomych, ale jedno jest wiadome. Wszyscy będą mieć równe szanse.
užít. A jako bylo tohle, budeme... Pierwszy przejazd jest. Fajnie było? I jesteśmy już po przejeździe Dawida, wyszło git i jutro chyba jest kolejny przejazd, ale jakby tego się nie da określić. Przed chwilą mieliśmy inne informacje, teraz mamy inne informacje i to jest jakby okej. Dawid, mówimy, że kadra jest w komplecie, bo przyjechałeś. Szacun. Poranek, drugi dzień kwalifikacji. Pierwszy przejazd wczoraj, drugi dzisiaj. Super jest. Lecimy. Tak serio to bardzo mi się nie chce. Musieliśmy wstać mega szybko i już wszyscy wymęczeni. Nie ma wyjścia. Trzeba to trzeba. Walcz. Piero, jakieś słowa trenerskie. Dzisiaj gramy skrzydłami, pewnie, ale skutecznie. Jak Paweł tu zrobi bara, to kręci front flipa na dropie. Każdemu się może zdarzyć. No, lekki przelot, lekka przekrętka i kurde, zaraz wybuchnie dętka. Powiedz, co poszło nie tak. Jest jak jest, no. Jadą jak p***y i tyle formalność była, żeby dojechać. Pawłowi pękła guma. Rano były drugie przejazdy kwalifikacyjne i w sumie chciałem jechać, miałem dobre intencje, ale jednak top 10 stwierdziło, że no, nikt nie jechał właściwie z tego top 10, więc nie chciałem się wygłupiać i jako jedyny jechać. Więc zamiast trenować w przejeździe kwalifikacyjnym, no to potrenowałem później dobrze w treningach, bo jeszcze nie wiało chwilę, więc jest gotowość na finały, wszystko odblokowane. I czekamy na wieczór i dobry warun i lecimy z tym. Nie no, prędkości miałem dość, tak? Tak nie kręciłeś się. Że te chłopy tam tak. Ośrodek narciarski Stożek Wisła. Dzisiejsi finaliści. Dzisiejsze zawody pokażą i skomentują Wojtek Bajo. Bardzo miło, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oraz Dawid Wilkus. To ja. Za około 3 godziny mamy finały, więc po prostu dowiemy się, kto wygra, który mężczyzna wygra oraz która kobieta wygra. Nie, Wilku. Pracować trzeba mądrze. O. Montaż, mebli, filmów. To czego chcesz? Kończeniówka, przekrótki. Chcesz film? Pisz. Na pierwszej przeszkodzie już tam coś krzywo mnie poniosło i zdupcyłem, ale w drugim zrobiłem to, co chciałem, także fajnie. Na pierwszej hopie właściwie już przy front flip bar no hand odpadł mi daszek, no i tak sobie jechałem bez tego daszka. No uderzyłem tym daszkiem o przednią oponę, więc on daszek odleciał. No i tak sobie jechałem cały przejazd. Trochę siara jechać bez daszku, nie? Rogatkin bez daszkin miał ubaw, więc fajnie. Niesamowita publiczność tu jest taki hałas, że jak się jedzie to po prostu tylko dudni i czułem się jakbym jechał w takim tunelu, jak w jakimś Matrixie czy coś i po prostu triczki tylko z automatu wchodziły. I teraz mi powiedzieli, że ja bez daszka jechałem w ogóle. Ajajaj, ile przebił? 2 punkty, niecałe 2. 1,66.
Na drugie miejsce wypchał mnie Chance Moore z niesamowitym przejazdem. Mega szacun dla niego. Ten event na pewno jest najbliższym eventem z Polski, na którym można zobaczyć jazdę slopestyle'ową na najwyższym poziomie. Polecam, jakby ktoś za rok chciał zobaczyć, to śledźcie to i wpadajcie. Dobra to jest atmosfera, dobra jazda i fajnie, fajnie. Fajnie, będę musiał na następne zawody i na za rok po prostu więcej bangerów przygotować, bo przyjechałem tutaj trochę z takim nastawieniem, że zrobię bazę, bo to gold event i może wystarczy, a może po prostu nie chcę ryzykować jakoś tam bardzo i po prostu wykonałem plan, a to nie wystarczyło, także następnym razem będę musiał się bardziej postarać, więc fajnie, fajna motywacja. Jutro nie, ale pojutrze i na rower. Na pewno. Muszę potrenować. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, dawajcie łapki w górę i komentujcie, co macie w głowie, odpowiemy. Siemano.